Ja wrócę do ulubionego tematu energii seksualnej, który Słuchajcie, coś czuję, że ten satsang trzeba będzie po wczorajszy wyemitować szeroko. że nie ocenzurować. Em, Mam pytanie, bo jakby uwalnia się ta energia, tutaj sobie właśnie tak siedzimy, yoga i mam pytanie, bo wiesz, jest nagle jakiś taki obiekt, ktoś realny, fizyczny i na przykład jest jakieś silne działanie i ja mam wrażenie, że to są takie... że te, nie wiem, pożądanie, że to często jest jakaś taka pułapka umysłu, która cię bardzo mocno wkręca, jeszcze w tej kulturze romantycznej, gdzie od małego jesteśmy karmieni mitem miłości. Szczęście znajdziesz tylko tam. Tak, miłość od pierwszego wejrzenia, dwie połówki jednego jabłka, że to nas w ogóle jakoś totalnie za ten i jeszcze nie do końca jakby wiadomo, czy to trzeba tak odstawić na siłę, nie? Puf, pej, w ogóle odejdź, tak jak jakieś negatywne myśli, czy się temu poddawać. No chciałabym, żebyś się do tego odniosła, bo jakby czuję, że ta miłość i ta jedność, że to nie jest takie lepienie się, wiesz, do jakiegoś jednego obiektu. Mhm. To od strony doświadczenia, tak jak czujesz, tak jak mówisz. Dlatego często w medytacji warto jest przejść przez te następne poziomy, tak? Że na przykład pojawia nam się otwarcie, pojawia nam się niesamowicie otwarcie i niesamowita radość. I umysłowi wydaje się, okej, super, to jest to, właśnie o to chodzi, nie? To jest to teraz po prostu bierzmy to. Po prostu bierzmy, ile się da, najedzmy się tym wszystkim, nie? I wydaje się, że to już jest koniec. Natomiast jak zostaniemy z tą fazą, z, z, z tym przepływem na chwilę, z tym przejawieniem się na chwilę i damy temu po prostu wyrażać się, ale niekoniecznie się tego chwytać, to możemy zobaczyć, co jest jeszcze głębiej. Co jest jeszcze głębiej? No bardzo często właśnie ludzie też korzystają z różnych warsztatów po to, żeby właśnie wejść na ten poziom przyjemności w jakimś stopniu. Przyjemności i radości, no bo to jest jeszcze coś trochę namacalnego, co jeszcze umysł czym może się ekscytować, co może jeszcze mieć. I super, ale potem się okazuje, że nie da się tego trzymać non-stop. Że gdzieś to jakiś czas trwa, a później przechodzi w jakąś inną fazę i jesteśmy rozczarowani, jesteśmy sfrustrowani, więc jest przyjemność w kontrakcie później do tego, że jej nie ma, czy zaczyna się robić ciężko. Więc my znowu próbujemy się złapać czegoś namacalnego, czegoś, co będzie jakieś. Ale jakikolwiek to nie byłby stan i nawet niesamowitego uniesienia i właśnie tej niesamowitej energii, która się może pojawiać, to też nie jest tak, żeby przed nią uciekać, albo żeby, tak jak mówisz, w ogóle nie, ale żeby pozwolić sobie opaść jeszcze trochę. I zobaczyć pod spodem taki spokój, w którym to po prostu sobie tak pływa co jakiś czas. Ale nie biegniesz za tym, jak to odchodzi, ani nie użalasz się nad życiem, że właśnie minęło. Ani też nie chełpisz się nie wiadomo jakże jest. Po prostu to jest jak niebo, które mieści w sobie wszystko. Więc dlatego ja na przykład jestem bardzo często taka uważna na takie momenty, jak my wyjeżdżamy z satsangu tylko i wyłącznie z fazą uniesienia. Czyli jest tylko to uniesienie. To my jeszcze jesteśmy, to czasem nazywam trochę tak pijani jaźnią. I to jest piękny stan. Piękny stan. I też nie mówię, żeby go eliminować, ale po prostu spokojnie. Na spokojnie. To, co powiedziałaś, co cię już prowadzi. Czy to o to chodzi? Jakbyście mieli tak sobie realnie stwierdzić, chociaż w zasadzie nie wiem, czy da się odpowiedzieć na to pytanie, jeśli tego spokoju nigdy nie zaznaliście, ale gdybyście mieli tak realnie sobie odpowiedzieć na pytanie,
od strony czucia, od strony wnętrza. Czy tak naprawdę jest lepiej mi z tą wibracją takiej właśnie ekscytacji, czy lepiej mi z totalnym spokojem? Mhm. Gdy masz ten spokój, a wszyscy go mamy pod spodem, naprawdę wszyscy, to masz wszystko. Masz wszystko, jednocześnie jesteś od wszystkiego wolna. Natomiast ta błogość też jest jakimś rodzajem kontrastu. Błogość i jej brak na przykład. Szczęście, nieszczęście, przyjemność i jakiś trud. To cały czas jest kontrast. To cały czas jest jakiś rodzaj pojmowania umysłu, czy przywiązanie się, albo awersja do jakiejś energii. Najczęściej to jest po prostu albo przywiązanie, albo awersja na subtelnych poziomach. Natomiast niedualności to nie jest ani to, ani to. Ani nic konkretnego. Więc jeśli wypełnia nas w danym momencie przyjemność, no trudno. Takie życie na ten moment, no co zrobić? Jestem szczęśliwa, no co zrobić? I tak samo z nieprzyjemnością jakąś. Nie ma tam już później tej referencji, że coś poszło nie tak. Że coś poszło nie tak, że czuję nieszczęście albo że czuję szczęście. Po prostu jest naturalne przyjmowanie tego, co jest. Ale tego się nie, sama już powiedziałaś o tym, tego się nie robi siłą, praktykuje w inny sposób. Sama wiesz od środka, jak to jest. Praktykuje w inny sposób. Dzięki. Ja chciałam wyciągnąć wątek tej energii seksualnej. Rzuciłam bombę wczoraj. Słuchajcie, teraz wiecie co, zwróćmy uwagę na stronę, Bartku. Zobacz tam na stronie, wiesz co, bo możliwe, że się bilety na wszystkie do odosobnienia skończą na najbliższe 2 lata. Ja od początku doświadczałam takiego głębokiego spokoju do dnia wczorajszego. Kiedy to właśnie odbyła się ta medytacja. No. I właśnie przyszłam do pokoju i myślę, o Boże, ale mnie wzięło. Myślę, no i co ja teraz z tym zrobię? Ale myślę, ale to jest przyjemny taki przypływ właśnie energii seksualnej. No ucieszyłam się z tego, bo to jest forma takiej żywotności. Ale myślę, no dobra, co z tym zrobić teraz? I poszłam na obiad. Myślę, pójdę już na koniec, kiedy nikogo nie będzie, bo po mnie to pewnie będzie jakoś widać, nie? I faktycznie poszłam na koniec. A później był satsang. I tak ci dziękuję, że ty o tym wspomniałaś. I później ta pani online mówiła też o tym. A ja sobie myślałam, Boże, ze mną jest wszystko w porządku. Nie jest nic nie tak. I że cieszę się, że to taki jak gdyby temat tabu też został poruszony, bo gdzieś no ludzie jednak nie są tak zwykli mówić o tej energii seksualnej tak otwarcie. I że to się też tutaj przydarza. No oczywiście, że tak. Ale jeszcze właśnie po tym satsangu, jak ta pani o tym mówiła i ty, ja myślę, no dobra, od razu poszłam do męża się wykąpać, ostudzić te zapały. Polskie morze studzi, mówię wam. I jakoś się to udało, później to roztańczyłam. I wszystko okej. Roztańczę tę przyjemność. Jakoś to roztańczę. Tyle chciałam powiedzieć, że dziękuję, że ten temat został poruszony, bo naprawdę to się przydarza i to jest normalne. Dzięki. Super. Za chwileczkę. Ja tylko się jeszcze na moment do tego odniosę.
To, że nam się energia życiowa, bo to jest też jakiś rodzaj energii życiowej, pobudza w trakcie, kiedy się otwieramy, to jest normalne. Jakby nie wyobrażam sobie, żeby miało być w ogóle inaczej. Przecież całe to stworzenie bierze się z miłości. Wszystko się bierze z miłości na tym świecie. I my też funkcjonujemy w tej energii, więc nie jesteśmy poza nią. Ona też dotyczy naszych ciał również i ona jest w naszym ciele również. Natomiast jedna rzecz jest bardzo ciekawa, co może się też dziać na satsangach i bardzo często się dzieje nam w życiu. Na przykład otwieramy się na to pole i zaczynamy mieć odczucia, których nie miewaliśmy wcześniej, bo były one często poblokowane. Nawet nie wiedzieliśmy o tym, że były poblokowane. I zaczynamy odczuwać wewnętrzne szczęście, czy fizyczne wręcz wewnętrzne doznanie, czy miłość, czy błogość. I mamy z tym skojarzenia, że jest to jakiś rodzaj zakochania, nawet może, który mieliśmy jeszcze, czy miewamy co jakiś czas. I co wtedy robi umysł? Co się wtedy bardzo często dzieje? Już to zaczynamy czuć i nagle wtedy umysł znajduje sobie: o, wow, to ty. To ty sprawiasz, że tak się czuję. Więc ma możliwość się czegoś chwycić. Automatycznie. I nie mówię, że to jest coś złego. Fantastycznie, jak się sobie podobamy, cudownie. Ale to jest też taki aspekt naszego umysłu. Więc możemy też to z powrotem też zawrócić, skąd to w ogóle przyszło, dlaczego to przyszło. I co tam jest pod spodem, bo tam pod spodem jest bezwarunkowość. I jest bycie jednym wszystkiego. Zobaczcie, co wy mówicie po tygodniu odosobnienia. No mówicie, że czujecie jakiś rodzaj miłości w ogóle do nas wszystkich tu. Nie jest to tylko związane z płciami, które lubimy, etc., tylko zaczynamy po prostu siebie tutaj widzieć prawdziwie. Więc zaczynamy rozpoznawać też siebie, bo jesteśmy tutaj też sobą. Natomiast rzeczywiście też jest tak, że umysł no, chce jakoś to połapać. Więc i jeszcze dodam jedną rzecz. I dodam ją, powtarzam ją już nie pierwszy raz, ale powiem ją jeszcze specjalnie. I wiecie, co jeszcze często się dzieje na satsangach? Bardzo często. Jest jedną z najczęstszych zawrotek z satsangu. Znajdujesz taką osobę i nagle po prostu, będziemy już ze sobą na zawsze. Wyjeżdżacie z odosobnienia i już nie ma satsangu. Po prostu nie ma satsangu. Nie ma zainteresowania satsangiem. I bywa, że ono nawet nie wraca. Więc to też jest trochę o tym, jaki my mamy w ogóle wewnętrzny głód bliskości, w ogóle spotkań i tak dalej. Natomiast jesteśmy w stanie, no często tak się dzieje, że porzucamy to na rzecz jednak znanego jakiegoś obiektu. Mówię o tym specjalnie, bo widziałam to bardzo często. Więc jeśli to jest tak, że wyjeżdżacie na przykład z satsangu i nie wiem, czujecie tę bliskość z kimś niesamowitą i to jest absolutnie kojące w środku i w pełni satysfakcjonujące, to cudownie. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast jeśli jest tak, że to znowu jest po prostu ta sama tendencja, od której często przyjeżdżamy właśnie na takie spotkanie, żeby się uwolnić, to bądźcie po prostu przytomni, co zaczyna wygrywać, co wygrywa.